Akademia Wojsk Lądowych. Moje marzenie, które spełniło się 2,5 roku temu. Warto wspomnieć, że około 10 lat temu Wyższa Szkoła wtedy Wojsk Lądowych miała jeden kierunek pierwszego stopnia, kierunek zarządzania. Kiedy zostałem dziekanem Wydziału Zarządzania w 2011 roku, publicznie na Senacie powiedziałem, że zrobię wszystko, żeby w naszej uczelni były uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie zarządzanie. Tak się składa, że dyscyplina zarządzanie jest akurat w naukach ekonomicznych, dlatego nie było to proste, żeby przekonać naszych kolegów ekonomistów do tego, że pierwszym uprawnieniem doktorskim w uczelni wojskowej będzie akurat dyscyplina zarządzanie w naukach ekonomicznych. Ale udało się w 2016 roku, kiedy jestem już od paru miesięcy rektorem, w maju uzyskujemy pierwsze uprawnienia doktorskie. Stwierdziłem wtedy, że czas najwyższy, żeby drugie uprawnienia były na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. Skoro jesteśmy uczelnią wojskową, to uprawnienia z nauk o bezpieczeństwie będzie nam uzyskać dużo prościej. Sfokusowaliśmy działania na tym, żeby uzyskać te uprawnienia i za pół roku mieliśmy uprawnienia z nauk o bezpieczeństwie. To dało nam podstawę do tego, żeby ubiegać się o akademickość naszej uczelni i jednocześnie zmianę nazwy uczelni na Akademia Wojsk Lądowych. Nikt nam tego nie dał, ciężko na to zapracowaliśmy. To było wiele lat ciężkiej pracy, przekonywania ludzi, badań naukowych i zakończyło się sukcesem. Akademia Wojsk Lądowych, moje marzenie, jest moim zdaniem niezbędna wojskom lądowym, ponieważ żyjemy w XXI wieku. W XXI wieku, w którym są nowe technologie, nowe wyzwania, nowe zagrożenia, które musimy analizować. Nie wystarczy już się szkolić. Trzeba kształcić naszych przyszłych oficerów i kształcić ich w taki sposób, żeby rozumieli współczesne wyzwania i byli przygotowani do neutralizacji zagrożeń, które pojawiają się we współczesnym świecie. 2 zdania jeszcze na temat Veritas Honor Patria. Moim zdaniem bardzo istotnej, zasadniczej triady w naszej akademii. Kiedy byłem pierwszy raz na Uniwersytecie Harvarda, zobaczyłem, że w logo tej uczelni jest tylko jeden wyraz. Veritas. Prawda. Tak genialne w swojej prostocie, bo tak naprawdę chodzi w nauce o to, żeby tą prawdę odkrywać. Tak? Chodzi o to, żebyśmy rozumieli rzeczywistość. Tak sobie wtedy zamarzyłem, że jeśli uda się zbudować Akademię Wojsk Lądowych, to jednym słowem będzie właśnie Veritas. Marzenia się spełniają. To po pierwsze. Po drugie, Veritas dla nas chrześcijan, prawda dla nas chrześcijan, utożsamiana jest z Bogiem. Bóg jest prawdą. W związku z tym jest tutaj bezpośrednia interakcja z Bóg, honor, ojczyzna. Stąd Veritas, honor, patria. To ważne, żebyście też wiedzieli i znali genezę tej triady. Co jest tak naprawdę najważniejsze w Akademii Wojsk Lądowych? Najważniejsze jest, żeby edukować przyszłych oficerów w taki sposób, żeby byli przygotowani do neutralizacji potencjalnych przyszłych zagrożeń. W związku z tym temat, który pozwoliłem sobie dzisiaj przygotować, temat, w którym chcę się podzielić swoimi przemyśleniami na temat strategii, którą wdrażam i chcę wdrażać, chcę rozwijać w Akademii Wojsk Lądowych. Chcę, żeby jak najwięcej z was, jak najwięcej osób, zdaję sobie sprawę, że nie 100%, ale jak najwięcej osób przekonać do tego, że to ma sens, bo tylko wtedy, jeśli będziemy wszyscy przekonani, jako zespół, jako drużyna, wtedy ten sukces będzie możliwy do osiągnięcia. Sun Tzu
słynny klasyk sztuki wojennej, którego tutaj przedstawiać nie muszę, który jest cytowany w US Military Academy West Point, który jest cytowany w Korean Military Academy, który jest cytowany w NDA of Japan, powiedział kiedyś, a dokładnie napisał: generałowie przygotowują się do poprzedniej wojny. Oh my gosh. A jak to jest w Akademii Wojsk Lądowych? Zacząłem się nad tym zastanawiać, w końcu też będąc generałem. Stwierdziłem, że w tej sentencji jest sporo prawdy. W związku z tym założyłem sobie, że w Akademii Wojsk Lądowych będziemy przygotowywać się do przyszłych konfliktów. Ten poziom edukacji nazwałem III wojną światową minus. Skąd taka nazwa? Za chwilę postaram się to wyjaśnić. Jeśli budzi trochę kontrowersji, to nawet dobrze. W nauce powinno się pobudzać inne umysły do dyskusji. Ta dyskusja prowadzi wtedy do ciekawszych rozwiązań. Poprawia efektywność wyników badań. Skoro do poprzedniej wojny, to w naszym przypadku do II wojny światowej. Biorąc pod uwagę, że ta II wojna światowa była już wiele lat temu, że były w tym czasie różne konflikty, że mamy różne doświadczenia, że ta nasza wiedza jednak się poszerzyła o pewne doświadczenia właśnie, to możemy to nazwać poziomem II wojny światowej plus. A naszym celem powinna być edukacja na poziomie III wojny światowej. Oby oczywiście nigdy nie nastąpiła. Nikt z nas o tej wojnie nie marzy. Ale zadam takie pytanie, a każdy z was niech sobie odpowie sam. Jeśli żołnierz zawodowy albo przyszły żołnierz zawodowy nie zakłada w ogóle takiej możliwości, że w przyszłości będzie konflikt zbrojny, to moje pytanie jest następujące. To co on robi w wojsku? No? Także naszym zadaniem, naszym obowiązkiem jest zakładanie tego, że do takich konfliktów może dojść. III wojna światowa. A skąd ta III wojna światowa minus? Otóż predykcja, czyli przewidywanie przyszłości, a to co będzie, a ta III wojna będzie, jeśli będzie w ogóle, miejmy nadzieję, że za 1000 albo za 2000 lat będzie w przyszłości, więc ona jest obarczona pewnym błędem. Każdy planista, który planuje, zajmuje się programowaniem i prognozowaniem. Nie zawsze sobie z tego zdaje sprawę, stąd popełnia błędy. Stąd bierze się też słynna sentencja: w planowaniu przyszłości nie ma nic tak pewnego jak zmiana. Warto a priori założyć, że ten błąd będzie popełniany. Wtedy ten nasz model jest bardziej wiarygodny. Badania polegają między innymi też na tym, że pracujemy na wiarygodnych modelach. Czyli III wojna światowa minus. A ten minus to jest ta nasza niewiedza, to jest ta nasza niewiedza, ten błąd predykcji między tym poziomem, który chcemy osiągnąć. I teraz celem akademickim jest to, żeby ten minus był jak najmniejszy. Czyli musimy tak się edukować, tak wytężać swoje umysły, dowódcy, wykładowcy i podchorążowie również, i studenci, żeby ten minus był jak najmniejszy, żebyśmy byli jak najbliżej tego poziomu, czyli tego faktycznego poziomu przyszłego konfliktu. Żeby ten konflikt w jakiś sposób badać, przyjąłem sobie model. W badaniach naukowych jest tak, że badamy obszary, musimy określić obszar badań, przedmiot badań, albo zbudować jakiś model. Ja zbudowałem, można powiedzieć, taki model teoretyczny. I według mnie to jest pewne założenie, oczywiście to dyskusji. Bardzo proszę. Ta wojna będzie rozgrywała się w 3 obszarach. Cyberwar. Z całą pewnością. Wojna informacyjna i wojna technologiczna. Jeśli chodzi o wojnę w cyberprzestrzeni, co jest plusem? Plusem jest to, że jesteśmy pewni, że ona się tam będzie odbywała. Plusem jest to, że się do niej przygotowujemy, że mamy już wojska
do cyberbezpieczeństwa, które zajmują się cyberbezpieczeństwem. Że jest bardzo duży wysiłek kładziony na to, również naszych przełożonych, żeby to działało faktycznie i żeby ten system działał efektywnie. Akademia Wojsk Lądowych będzie wspierała ten obszar, ponieważ już na dzień dzisiejszy mamy specjalność, która zajmuje się, w której kształcimy się w cyberbezpieczeństwie, a od 1 października tego roku otwieramy informatykę, gdzie będziemy przyjmować podchorążych na kierunek informatyka, którzy będą kształcili się właśnie w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wojna informacyjna. Poważna lekcja do odrobienia. Kto przegra wojnę informacyjną, ten przegra wszystko. Jakie jest tutaj wyzwanie? Jak ją zmodelować? Czym jest ta wojna informacyjna? Czy my możemy sobie pozwolić na to, żeby na przykład dziennikarze nie pisali o naszej uczelni? Nie. Żyjemy w kraju demokratycznym. Każdy ma prawo wypowiadania swoich myśli, swoich opinii. Natomiast mamy prawo do tego, żeby nie przekraczać pewnych granic kłamstwa, tak? Tylko jak to zdefiniować w demokratycznym, wolnym kraju, który jest państwem prawa? No właśnie warto zastanowić się nad tym, gdzie jest granica wolności słowa, a odkąd zaczyna się już wojna informacyjna, czyli celowa destabilizacja, celowa dezinformacja i uderzenie w organizację, która zajmuje się bezpieczeństwem państwa, czyli tak naprawdę destabilizacja systemu bezpieczeństwa państwa. Mamy prawo na ten temat prowadzić rozważenia, a nawet powinniśmy to robić i zamierzamy to robić. Będziemy to robić. Jesteśmy nawet dodatkowo zmotywowani w związku z tym, że tych ataków informacyjnych jest dużo, a prawdopodobnie będzie ich coraz więcej. I wojna technologiczna. Oczywiście nowe technologie dotyczą każdego z tych obszarów, ale mówiąc o wojnie technologicznej, mam na myśli wojnę technologiczną w obszarze wojny kinetycznej. I tutaj jedno z setek pytań. Kiedy nastąpi atak autonomicznych dronów lądowych na teren zurbanizowany, uzbrojonych w sztuczną inteligencję? Może nastąpi, to już wiemy. Pytanie kiedy? Pytanie, jak to zmieni taktykę działania wojsk? Przy założeniu, z którym się zgadzam, że przyszłe konflikty będą odbywały się głównie w terenach zurbanizowanych, zmieni w sposób zasadniczy. Zmieni taktykę działania wojsk i działania operacyjne. Warto już dzisiaj na ten temat się zastanawiać i będziemy to robić w Akademii Wojsk Lądowych. Wojna informacyjna. Na czym polega tak naprawdę? W jakim stopniu na zarządzaniu prawdą? Czy prawdą można zarządzać? Tak naprawdę z punktu widzenia matematycznego, jakbyśmy chcieli zmodelować prawdę, to prawda jest punktem. Uda się? Udało się, pięknie. Prawda jest punktem, tak? Albo jest prawda, albo nie ma prawdy. W systemie w liczbach binarnych 1 prawda, 0 fałsz. System binarny zero-jedynkowy stosowany w informatyce. Ale jak to jest w praktyce? Pomijając oczywiście prawdę tysznerowską. Tam jest kilka prawd, które znamy, ale nie o tych prawdach będziemy dzisiaj rozmawiać. Czyli prawda powinna być punktem. Albo jest prawda, albo jej nie ma. Ale przyjmijmy sobie taki przykładzik z życia. Mamy Jana Kowalskiego, który zajmuje się bardzo ważnym obszarem działań, utylizacją odpadów. Na co dzień jeździ samochodem i zbiera odpady po mieście. Nasz pan Janek. Kowalski. Przepraszam wszystkich Kowalskich, ale zaraz będzie dobrze o Kowalskich. I mamy Jana Kowalskiego, który na co dzień jeździ Mercedesem. Teraz, jeśli założymy, że ten samochód, który
który służy do utylizacji, to jest samochód ciężarowy marki Mercedes, a możemy tak założyć, to się okazuje, że ta prawda już nie jest punktem, a jest odcinkiem. Można tą prawdą w pewien sposób zarządzać. W jaki sposób? Ano w taki sposób, że jeśli chcemy, żeby przekaz w opinii publicznej o Janie Kowalskim był negatywny, to mówimy, że Jan Kowalski jeździ śmieciarką na co dzień. To bardzo ważne działanie, ale powiedzmy sobie, ani nie intratne, ani nie prestiżowe. Ale jeśli chcemy powiedzieć o Janie Kowalskim bardzo dobrze, to mówimy, że to jest człowiek, który na co dzień jeździ Mercedesem. Jaki jest odbiór społeczny? Całkowicie inny. A o to przecież chodzi. Teraz załóżmy sobie, że mamy kolejną prawdę. Jan Kowalski jest kawoszem. Pije dużo kawy. To jest prawda. I tutaj sobie wchodzimy już w płaszczyzny, poruszając się przez cały czas w płaszczyźnie prawdy. Chcemy o Janie Kowalskim powiedzieć bardzo dobrze. No, kawosz często kojarzy się z kimś, kto lubi usiąść w kawiarni, zjeść ciastko i tak dalej, Więc mówimy, że Jan Kowalski na co dzień jeździ Mercedesem i lubi się napić kawy. Ale chcemy, żeby przekaz o Janie Kowalskim był zły. Więc mówimy, że Jan Kowalski na co dzień jeździ śmieciarką, zbiera śmieci i lubi dużo wypić. Nie mówimy, że kawy. Mówimy prawdę? Jaki jest przekaz? Całkowicie inny. Modelowanie prawdy i zarządzanie nią jest jednym z elementów zrozumienia, czym jest wojna informacyjna. Oczywiście przykład jeden z setek. I stąd podjąłem decyzję, że od 1 października będzie działał zakład, katedra, zobaczymy jeszcze jaka to będzie struktura, w każdym razie zajmująca się obszarem matematyki dla dowódców. Ktoś powie, no matematyka to głównie VAT. Akurat tak się składa, że miałem z VAT-em sporo do czynienia. To jest matematyka dla inżynierów. A my chcemy stworzyć specjalny obszar badań, który będzie wykorzystywany przez dowódców. Badania operacyjne są jednym z przykładów, ale tylko jednym z przykładów tego działania. Chodzi o to, żeby tutaj są dwa cele. Pierwszy cel zasadniczy to, żeby sfokusować tą matematykę, którą mamy w tej chwili, żeby przekonać wszystkich studentów, albo przynajmniej zdecydowaną większość, że ona ma sens w naszych działaniach. Znaczy ja o tym jestem przekonany, bo jak ktoś mnie pyta, co mi daje rozwiązanie całki na polu walki, to ja mu odpowiadam w taki sposób. Ta całka niczym ci nie pomoże. Ale twój umysł, który rozwija się dzięki temu, że ją rozwiązujesz, już tak. To, że umiesz logicznie myśleć, rozwiązywać zadania, analizować rzeczywistość bez ściemniania, bo jak wiecie, matematyka ściemniania nie znosi. To już ci pomaga. Ale warto byłoby się zastanowić, i ja sobie z tego zdaję sprawę, nad tym, żeby jeszcze bardziej ten obszar zawęzić do naszych potrzeb. I tak będzie. Oprócz tego powstanie koło naukowe z matematyki dla dowódców. Najlepsi z tego koła będą odwiedzać MIT i Uniwersytet Harvarda. Przynajmniej raz w roku. Takie przyjąłem założenie i wydaje mi się, że to ma sens. Sztuczna inteligencja będzie odgrywała coraz większą rolę w działaniach wojennych, w związku z tym w wojskach lądowych, w związku z tym będziemy poświęcali w Akademii Wojsk Lądowych też jej coraz więcej miejsca, coraz więcej czasu. Jest taki fajny przykładzik dydaktyczny, który chciałbym wam pokazać, żeby was przekonać, w jaki sposób można... O, jest tutaj.
za pomocą macierzy binarnych, to jest nic innego jak macierz binarna, odrobina wyobraźni, wyobraźmy sobie tam, gdzie jest prawda, tam, gdzie jest zielone, tam są jedynki, a tam, gdzie jest biały obszar, tam są zera, czyli prawda, fałsz i modelowanie obrazów. To są oczywiście bardzo proste obrazy, ale możemy sobie uruchomić wyobraźnię i na przykład przyjąć, że macierz jest zdecydowanie większa, czyli nie kilkudziesięcioelementowa, a ma tych elementów kilka tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy. Wtedy można tak naprawdę zmodelować każdy obiekt, na przykład czołg przeciwnika. Zaraz powiem, na jakiej zasadzie można rozpoznawać obrazy i na jakiej zasadzie bardzo prostej działa inteligentna broń typu wystrzel i zapomnij. Czyli modelujemy sobie jakieś obrazy w macierzach binarnych, później te macierze binarne zamieniamy na wektory. Spokojnie, dużo tego nie będzie. Będziecie tego mieli więcej na zajęciach. Na wektory binarne. Jak sobie zauważycie, moi drodzy, na przykład tu 0, 0, 1, 1, 3 jedynki i 0. Tutaj mamy odzwierciedlenie pierwszego wiersza, tutaj drugiego, kolejnego i tak dalej, i tak dalej. Ten wektor binarny to jest nic innego jak przeniesienie tej macierzy w odcinku. I odniesienie do tego, jaka to jest litera w alfabecie, czyli jedynka. Pokazuję wam bardzo ogólnie, w jaki sposób modeluje się rzeczywistość za pomocą liczb binarnych, a później za pomocą sieci neuronowej, którą za chwilę pokażę, uzyskuje się odpowiednie wyniki. Czyli mamy tutaj różne przykłady. Oczywiście, jeśli chcielibyśmy tą sieć nauczyć rozpoznawania obrazów, no to tych przykładów musiałoby być 26. 26. Po co to jest? Może też skorzystam jeszcze raz z tej naszej pięknej tablicy. Otóż ten fragment sztucznej inteligencji opiera się na tak zwanej teorii zbiorów rozmytych. Teoria zbiorów rozmytych umożliwia nam, jeśli mamy jakiś wzór, obiekt, tak jak tutaj mieliśmy, tą literę A, wyobraźmy sobie, że ona tak wygląda, mniej więcej, to jeśli byśmy zastosowali zwykłą teorię, czyli tą, którą znamy, teorię zbiorów nierozmytych, to wszystkie obiekty, które nie mieściłyby się, które nie byłyby idealnie takie jak ten obiekt, nie byłyby traktowane jako litera A. Natomiast jeśli zastosujemy teorię zbiorów rozmytych, to okaże się, że jeśli napiszemy tą literę w taki sposób, to system ją rozpozna jako literę A, czyli jako obraz, który chcemy, żeby rozpoznał, z jakąś funkcją przynależności. Na przykład 0,7. Od nas będzie zależało, które obrazy mają być klasyfikowane jako litera A, a które nie. Od nas będzie zależało jako wojskowych, no oczywiście nie my będziemy to programować, ale tak mniej więcej wygląda również postrzeganie obiektów przeciwnika. Tak? Ten obiekt nie jest ustawiony idealnie w taki sposób, żeby ta rakieta rozpoznała go idealnie. Ona musi podejrzewać z dużym prawdopodobieństwem, że to jest właśnie ten obiekt. Na tym to mniej więcej polega, a za chwilę jeszcze pokażę wam. Sztuczna sieć neuronowa, jeden z wariantów, zbudowany przeze mnie i przez mój zespół. Kiedyś miałem trochę więcej czasu, także bawiłem się również w sztuczną inteligencję więcej. I dzięki takiej sieci neuronowej, nie będę teraz tłumaczył wszystkiego, na czym to polega, odsyłam do literatury, jest to naprawdę ciekawy obszar wiedzy, dla dowódców również. Dzięki temu uzyskujemy pewne odpowiedzi, czyli mamy wzorce, mamy pewne obiekty, którymi chcemy sprawdzić, w jaki sposób sieć się nauczyła, wytrenowała. Używamy w sztucznej inteligencji takiego pojęcia jak trening sieci. Trenujemy tą sieć. Jaka jest zaleta sieci neuronowej? Ona jest odporna na niewiedzę. Czyli jeśli ma jakieś luki w wiedzy, potrafi sobie z tą niewiedzą poradzić. Bardzo ciekawe zjawisko. Zwykły algorytm, jak Państwo przyjmiecie,
to jeśli tam coś w tym algorytmie, jakaś zmienna nie pasuje, to on nie działa. W sieci neuronowej jest tak, że sieć neuronowa dopasowuje sobie ten fragment niewiedzy i buduje całość, i buduje swój system odpowiedzi. I tutaj generalnie polega to na tym, że chodzi o to, że sprawdzamy sobie później tą sieć, jak ona się nauczyła, czy ona dobrze rozpoznaje nam obrazy. A sprawdzamy to za pomocą wartości, które tutaj mamy. Im wartość bardziej zbliżona do jedynki, tym lepiej jest ten obraz rozpoznawalny. I tutaj nawet jak popatrzymy, to sieć rozpoznaje literę A, ten obiekt jako literę A. To nie jest litera A, ale to też jest dla tej sieci wartość 200, a więc przy progu jakiś sobie tam założymy większy, ona nie będzie rozpoznawała tego obrazu jako literę A. Ale już ten obraz na przykład rozpoznaje bardzo dobrze jako literę A i również ten obraz. Teoria zbiorów rozmytych, sztuczna inteligencja, rozpoznawanie obrazów, broń inteligentna. Dobrze jest zrozumieć ideę, żeby ją dobrze zastosować również na polu walki. Kolejna technologia. Z pewnością większość z Was, mam taką nadzieję, obserwowała atak, a może nie sam atak, a skutki ataku na rafinerię w Arabii Saudyjskiej. Tak to wygląda. Prawdopodobnie stąd 200 mil, ponad 300 kilometrów, 320. I co uderza? Uderza precyzja. Słuchajcie, prawdopodobnie to były te drony uderzeniowe. Precyzja, zobaczcie, to są magazyny LMG. Tu jest uderzenie, tu jest uderzenie, tu jest uderzenie. Bardzo precyzyjna broń. Bardzo precyzyjna i dająca możliwość wojny hybrydowej, czyli to nie my uderzyliśmy. Nie wiemy, kto uderzył. Teoria zielonych, czy też praktyka zielonych ludzików, tak? Jaka jest nasza odpowiedź? Budujemy laboratorium zarządzania dronami. Mamy tą technologię dobrze rozumieć. To jest technologia przyszłości. Te drony czy też roboty to jeszcze nie są nasze. To są roboty z firmy Boston Dynamic. Serdecznie polecam filmy na YouTubie. Zobaczycie, jaki jest postęp w robotyce. Natomiast to jest nasze laboratorium. Ono już w tej chwili wygląda dużo lepiej. Ono będzie spełniało funkcję naukową, czyli będziemy rozpoznawali obszary, w których można te drony zastosować. Drony lądowe i drony powietrzne, te nas interesują, w logistyce, w rozpoznaniu, w inżynierii, w różnych innych obszarach. Dydaktyczne, czyli będziemy starali się Was przygotować jak najlepiej do poszerzyć Waszą wiedzę w zakresie tego sprzętu, który już mamy i który będzie wchodził na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. No i promocyjne też. Będziemy chcieli tutaj współpracować z młodzieżą, z różnymi uczelniami, z młodzieżą ze szkół średnich, tak żeby propagować tą technologię. Będziemy robili różnego rodzaju zawody. Chcemy być utożsamiani też z tą technologią. To jest też forma budowy naszej marki. Marka też jest dosyć ważna. Żeby sprostać tym wszystkim wyzwaniom, budujemy Akademię Liderów. O, bardzo fajna nazwa. Kiedyś w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, w której nie wszystko było źle oczywiście, nie chciałbym tego powiedzieć. Ale mankamentem było to, że tak naprawdę większość studentów nie wiedziała, gdzie studiuje. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 9 wyrazów. Fajnie. Akademia Liderów, ludzie to pamiętają, stąd używamy takich skrótów. AWL również. Za granicą, co ciekawe, nie przyjął się skrót od nazwy angielskojęzycznej, a właśnie AWL. AWL. Jak pojedziecie do West Point, a szczególnie do Departamentu Civil and Mechanical Engineering, to używają tego sformułowania, zresztą inni też. AWL. Teraz, co ciekawego, jaka zmiana w tej edukacji? My nie kształcimy dowódców plutonów w Akademii Wojsk Lądowych. My kształcimy dowódców, oficerów
których pierwszym stanowiskiem jest dowódca plutonu. A to zasadnicza różnica. Taki jest nasz cel. My tak naprawdę chcemy dać fundament pod przyszłego generała. Tutaj 5 lat jest na to, żeby ukształtować sylwetkę przyszłego dowódcy Wojska Polskiego. Później jest na kursach różnego rodzaju, ma więcej, mniej czasu, szkoli się raczej wiedzy specjalistycznej. Tutaj musimy mu otworzyć umysł, nauczyć krytycznego myślenia i nauczyć odwagi. Nie tylko na polu walki. Odwagi podejmowania decyzji. To jest bardzo ważne dla dowódcy. Dowódca powinien mieć odwagę w tym, żeby podejmować ważne decyzje. Jeśli takiej odwagi nie będzie miał, rzeczywistość nie będzie się zmieniać wokół niego. Ktoś powie, no dobrze, no to trenujcie tych psów wojny. Nie o to nam chodzi. Zauważcie, jakie mamy ambitne cele. Chcemy, żeby absolwent Akademii Wojsk Lądowych był obywatelem państwa. Przede wszystkim. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że nie jesteśmy aż tak bardzo zagrożeni, żebyśmy siedzieli przez cały czas w schronach, okopach i czekali na przeciwnika. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że naszym absolwentem musi być obywatel, który rozumie państwo, który rozumie swoich obywateli, który w warunkach krytycznych jest w stanie podjąć taką decyzję, która jest w stanie poświęcić swoje zdrowie, a nawet życie. To jest nasze wyzwanie. To jest oczywiście przywódca, to jest oczywiście dowódca, to jest człowiek, który potrafi organizować działania, to jest specjalista wojskowy, to jest również człowiek, który potrafi działać w tym obszarze międzynarodowym. Bardzo ważne. I teraz, żeby to wszystko osiągnąć, zbudowaliśmy pewną strategię. To jest nasza strategia, to jest strategia w West Point. U nas jest więcej filarów, to wcale nie znaczy, że lepiej, ale troszkę inaczej to rozpisaliśmy. W West Point to, co jest ciekawe, to kolejny filar. Kiedyś były 3, teraz są 4. Leader of character, czyli budowanie lidera. Akademickość, proszę zobaczyć, też dla nich jest bardzo ważna. Mimo tego, że w West Point oficerowie przyszli, kształcą się na poziomie licencjackim tylko, ale na akademickość zwracają bardzo dużą uwagę. Bardzo dużą uwagę przykładają do tego, żeby rozwijać się również pod tym kątem. W Civil and Mechanical Engineering Department, tam gdzie byłem, gdzie miałem przyjemność być na stażu naukowym, ponoć najlepszy departament w West Point, jeden z 3 najlepszych tego rodzaju w Stanach Zjednoczonych. 10 pięter, z czego 3 piętra to laboratoria. Uczymy się praktycznie, poznajemy świat, dotykamy, jak ten świat wygląda. Bardzo ważne. My mamy 7 filarów i postaram się je tutaj opisać. Jeden z podstawowych, współpraca międzynarodowa. Jestem przekonany, że ma bardzo duże znaczenie w jakości kształcenia naszych przyszłych oficerów. Dlaczego? Jakie jest założenie? Założenie globalne. Wysyłamy naszych studentów podchorążych praktycznie na cały świat po to, żeby poznawali kulturę, inne kultury, po to, żeby identyfikowali ewentualne zagrożenia, umieli je specyfikować, umieli też umieli je zmitygować, czyli zneutralizować, czyli tak naprawdę zbudować efektywny system obrony naszego kraju i wsparcia naszych sojuszników. Bardzo dobra idea, moim zdaniem, nie taka łatwa do wprowadzenia, ale mająca sens. Chyba się ze mną zgodzicie. To raz. Po drugie, oficjalnie o tym mówimy. Przyjeżdżamy do was, nasi wspaniali przyjaciele, sojusznicy, po to, żeby was poznawać, po to, żeby implementować wasze najlepsze rozwiązania w naszej uczelni. Nie wszystkie są dla nas dobre, dlatego nie stosujemy metody kopiuj i wklej, tylko stosujemy, nazywam to,
metodą wybierania rodzynek z ciasta. To, co nam pasuje, implementujemy u nas. Główny nasz sojusznik i główna akademia, z którą współpracujemy, to oczywiście US Military Academy, West Point. Dlaczego? Z wielu względów. Bo to najlepsza uczelnia na świecie. Bo to uczelnia, która ma ponad 200 lat doświadczeń. Warto z tych doświadczeń korzystać. Nie wszystkie rozwiązania, jeszcze raz to powtórzę, które są tam stosowane, pasują u nas. Ale niektóre tak. Korean Military Academy. To jest ta Korea. Mówimy o Korei, popularnie zwanej Koreą Południową. Nie ma Korei Południowej, jest Korea. Dlaczego nas interesuje Korea? Dlatego, że to jest kraj porównywalny do Polski. 52 miliony mieszkańców. A armia ponad 600 tysięcy. A my tutaj słyszymy, że armia 200 tysięcy załamie nasz budżet i naszą ekonomię. No nie, można zbudować taki system, efektywny system, dla którego rozwój bezpieczeństwa, przemysłu zbrojeniowego, wojska jest kołem zamachowym, ekonomicznym kołem zamachowym. Ma to sens. Korea jest tego przykładem. Sprzedają swoją technologię wszędzie na świecie. Pod Wrocławiem też mamy LG zresztą. To raz. Dwa. Kilkadziesiąt lat w stanie wojny. Kilkadziesiąt lat w stanie wojny, a więc procedury muszą być efektywne. 40 kilometrów od stolicy jest być może śmiertelny wróg. Procedury muszą być efektywne. Warto wymieniać informacje, poglądy z naszymi przyjaciółmi, warto się poznawać, warto rozumieć tamtą kulturę i stosować najlepsze rozwiązania z tamtej kultury właśnie u nas. National Defense Academy of Japan. Japonia? Japonia to pierwsza liga. Just in time jest z Japonii. Najwyższe technologie są z Japonii. Robotyzacja na najwyższym poziomie jest w Japonii. Wysyłamy tam podchorążych. Podchorążowie, kadeci z Japonii mają przyjeżdżać do nas. Ten poziom nas interesuje najbardziej. Ciekawostka z oficjalnej noty ostatnio przeczytałem, że chwalimy się tym w internecie, że minister obrony Japonii jest bardzo zainteresowany współpracą między AWL a NDA. Marzenia się spełniają. Trzeba te marzenia po prostu mieć. Ważny kierunek dla nas. No ale żeby ktoś nie powiedział, że działamy wszędzie na świecie, tylko nie w Europie, to od razu odpowiadam, to nieprawda. W Europie mamy bardzo dobrą współpracę chyba ze wszystkimi krajami. Bardzo dobrą współpracę z Austrią, z Rumunią, z Niemcami, z Włochami, ale również współpracujemy z kolegami z Grecji i z Portugalii. Robimy wspólne projekty. Ktoś powie, a gdzie Portugalia, a gdzie Polska? Bardzo dobrze. Najbardziej na zachodzie Europy jest Portugalia, najbardziej na wschodzie jest Polska. Bardzo dobrze, jak te dwa kraje się poznają lepiej, jak zidentyfikują swoje zagrożenia, jak porównają, które z tych zagrożeń są wspólne. I wtedy zbudujemy, być może, efektywny system bezpieczeństwa w Europie. Europa jest bardzo bogatym kontynentem. Będzie obciążona bardzo wieloma zagrożeniami w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Musimy już dzisiaj mówić o tym poważnie. Założenie, że wszyscy ludzie będą braćmi, jest pięknym założeniem, ale nieprawdziwym. Oczywiście najbardziej zależy nam na podchorążych, na tym, żeby oni wchodzili w interakcję personalną, komunikowali się ze swoimi kolegami na całym świecie, rozwijali swoje umysły,
wykraczali trochę poza granicę, mocno poza granicę naszego kraju i wracali z tą wiedzą i budowali efektywny system bezpieczeństwa. To jest oczywiście związane, ta nasza działalność, z różnymi wizytami dyplomatów. Przyjeżdżają do nas bardzo poważni dyplomaci. To jest akurat wizyta ambasadora Niemiec i ambasadora Francji, także mamy wielu zacnych gości. Mamy też konferencję, na którą przyjeżdżają europejscy, praktycznie rektorzy z całej Europy, ale nie tylko z Europy, bo zapraszamy też różnych innych partnerów. Myślę, że jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, ona rozwija się bardzo dobrze. Mamy już tego, zbieramy już owoce tej współpracy, a będzie się rozwijała jeszcze lepiej. Kolejny filar. Współpraca, interakcja między nami a jednostkami wojskowymi. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie oderwali się od rzeczywistości. Tak? Musimy wiedzieć, jak ta rzeczywistość wygląda. Musimy ją doskonalić. W związku z tym interakcja, udział w ćwiczeniach, udział dowódców i naszych, i innych krajów NATO w Akademii Wojsk Lądowych. Zdecydowanie w ciągu ostatnich kilku lat zwiększyliśmy udział i podchorążych, i kadry dydaktycznej i dowódczej w ćwiczeniach. To jest specyfikacja tych ćwiczeń i będziemy to robić nadal. To ma sens. To ma sens, żebyśmy się wzajemnie rozumieli. To jest też pewna motywacja do tego, żeby się rozwijać. Nowe technologie odgrywają i odgrywać będą bardzo dużą rolę w Akademii Wojsk Lądowych. Chcemy zbudować osobny obiekt, gdzie te nowe technologie będą umieszczone. Na co dzień macie z tym do czynienia. Akademia Wojsk Lądowych ma bardzo dużo specjalności. Żeby ten system szkolenia i kształcenia był efektywny, na początku musimy szkolić się na symulatorach, a potem przechodzić dopiero na realny sprzęt. Wtedy jest to efektywne. I będziemy to robić. To, co powiedziałem, zapraszamy najlepszych z najlepszych. Początek Akademii Wojsk Lądowych, inauguracja roku akademickiego, wykład inauguracyjny superintendenta, czyli odpowiednika rektora komendanta z West Point. Sky is the limit. Sky is the limit. I najlepsi dowódcy, których tutaj widzicie, plus naukowcy. Będąc w West Point na stażu naukowym, stwierdziłem, że ich system West Point Leader Development System jest bardzo dobrze przemyślany. W związku z tym postawiłem zadania w Akademii Wojsk Lądowych, żeby elementy tego systemu, nie całe, elementy tego systemu implementować w systemie edukacji Akademii Wojsk Lądowych i to się dzieje, to się będzie działo jeszcze przez najbliższe lata. Te elementy oczywiście, które nam pasują, oczywiście będzie ewaluacja tego, pewne rzeczy będą rozwijane, z pewnych będziemy rezygnować, natomiast warto jest skorzystać z doświadczeń ludzi, którzy w edukacji mają doświadczenia już, tak jak powiedziałem, ponad 200 lat. Na przykład proste sprawy, życie honorowo, czyli żyj honorowo, dowodź honorowo i prezentuj to, co jest najlepsze. Wydaje się banalne, ale tak jak spojrzymy na to w praktyce, takie banalne nie jest. Osiągnięcie tego stanu w sensie globalnym jest dosyć poważnym wyzwaniem. Liderów edukujemy również w praktyce. Głównie, tak jak powiedziałem, zależy nam na podchorążych, na studentach. Robimy różnego rodzaju kursy, różnego rodzaju projekty. Przyjeżdżają do nas ludzie praktycznie z całego świata. Dużo się mówi ostatnio o leadershipie, o przywództwie. Tak naprawdę jakimi cechami powinien się charakteryzować przywódca? Na pewno nie powinien być ograniczony w marzeniach, to o czym mówiłem. Żeby się spełniały marzenia, to te marzenia trzeba mieć.
Pamiętam, czytałem jakiś taki wywiad, to było już parę lat temu, lata 90., o miliarderze, którego dziennikarz pytał: a dlaczego pan jest miliarderem? A pańscy koledzy, wykształceni, inteligentni, operatywni, są tylko milionerami. To były inne czasy przed denominacją, więc to trochę inaczej brzmiało. A on powiedział tak: to proste. Oni są ograniczeni w marzeniach. Kiedy pytam mojego kolegi, jakim byś chciał jeździć samochodem, to on mówi Mercedesem 200. Popularny w tamtych latach. Popularny w wyższej klasie średniej samochód. Dlaczego? Bo to prestiżowy samochód. Piękny samochód, ale też ekonomiczny. To ja mu mówię: to dlaczego nie marzysz? Mówimy o marzeniach przez cały czas. Dlaczego nie marzysz o tym, żeby jeździć samochodem Mercedes klasy 500 z pełnym bagażnikiem $100? Przecież to są tylko marzenia. On jest ograniczony w marzeniach, oni są ograniczeni w marzeniach. Dlatego to ja jestem miliarderem. Pamiętajcie o tym, że lider nie może być ograniczony w marzeniach. Bardzo ważna zasada. Tak jak powiedziałem, dużo się mówi o przywództwie. Dla nas przywództwo jest bardzo ważne, ponieważ zajmujemy się kształceniem dowódców, doskonaleniem dowódców również. Chcemy tą wiedzę usystematyzować. Chcemy ją bazować. Chcemy budować swoje know-how. Jednym z elementów osiągnięcia tego celu jest budowa laboratorium. Zbudowaliśmy laboratorium leadership. Na razie ono się rozwija, ale już jest unikatowe na skalę międzynarodową, a będzie się rozwijało jeszcze bardziej. Co jest zasadniczym celem działania tego laboratorium? Otóż zasadniczym celem jest opracowanie metody identyfikacji zdolności przywódczych. Chcemy opracować takie metody, gdzie będziemy mogli identyfikować personalnie, jakie kto ma zdolności przywódcze. Ale to za mało. Będziemy chcieli również opracować metodę efektywną rozwoju tych zdolności i kompetencji jednocześnie przywódczych. Nawet być może w przyszłości alokować ją personalnie, czyli inną metodę stosować dla Kowalskiego, a inną dla Nowaka. Bardzo ważne dla kształcenia przyszłych dowódców. Chcemy wyróżniać się i budować też swoją markę dzięki temu know-how i już to robimy. Tak jak powiedziałem, te wszystkie nasze badania, ćwiczenia, analizy, wyniki badań zbieramy i budujemy jedną bazę wiedzy. Bazę wiedzy, która ma być naszym zasobem. To jest problem wielu uczelni na świecie. Wielu uczelni na świecie, że robią dużo badań, dużo analiz, natomiast później te badania gromadzone są gdzieś w jakichś bibliotekach, stają się tak zwanymi pułkownikami, czyli leżą, nie są odpowiednio wykorzystywane. My chcemy zbudować bazę wiedzy, która będzie zachęcała, wręcz zmuszała ludzi do korzystania z niej, która będzie powodowała też, że będzie obowiązek implementacji tej wiedzy, nowych technologii, nowych rozwiązań w programie studiów. Na tym moim zdaniem polega clue rozwoju jakości kształcenia, implementowanie nowej wiedzy. I tak będziemy robić i już to robimy. Oczywiście tu jest pewne wyzwanie, bo ten cykl kształcenia jest 5-letni, więc tego nie można robić z dnia na dzień. Trzeba robić w sposób umiejętny, tak żeby stosujemy tutaj, powiedziałbym, metodę lekarską. Przede wszystkim nie szkodzić, czyli staramy się wprowadzać zmiany, nie dla zmian, tylko zmiany na lepsze. To jest zasadniczy cel. Morale w wojsku
tak naprawdę często decyduje o sukcesie. Dlatego staramy się tę morale budować. Staramy się budować jedną drużynę, rodzinę, pokazywać ludziom, szczególnie wam, młodym ludziom, świat równoległy, ponieważ wszyscy jesteśmy skażeni światem komercyjnym. Nie oderwiemy się od tego świata. Nie przekonamy pani w kasie, w hipermarkecie, żeby nam dała jakiś towar za darmo, bo będziemy bronić jej i jej rodziny. Musimy za niego zapłacić. Jesteśmy realistami. Ale nie na pierwszym miejscu kasa, na którymś tam. Na pierwszym miejscu inne wartości. Zapraszamy was wszystkich, siebie samych też, bo też nie jesteśmy doskonali, do świata wartości, do świata równoległego. Pokazujemy, że tam bez mamony można żyć i być szczęśliwym. Można być asertywnym, można cieszyć się uśmiechem człowieka, któremu się pomogło. Ciekawe? Ciekawe. Dzieje się tak u nas, robimy to, mamy z tego powodu olbrzymią satysfakcję. Różnego rodzaju akcje, dzielimy się w potrzebie nawet własną krwią, w potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić. Odrobina autopromocji, wybaczcie mi. Nie ja jestem twórcą tego slajdu, mógłbym się wytłumaczyć. W każdym razie to też jest bardzo ważne. Oczywiście nie będę tutaj mówił o statystykach, one są dla nas bardzo dobre, dla Akademii Wojsk Lądowych. Jesteśmy przodującą uczelnią, jeśli chodzi o zaangażowanie w tego typu pomoc. Podobnie, działalność charytatywna, tak? Otwieramy się na drugiego człowieka. Niektórzy powiedzą, no jak to, pies wojny? Nie pies wojny. Przede wszystkim obywatel, przede wszystkim asertywny człowiek, który jest na tyle dobrze wykształcony, na tyle wyedukowany, na tyle świadomy, że tylko wtedy, kiedy będzie potrzeba, stanie i powie ani kroku dalej, przeciwniku, bo uderzymy z całą mocą. Przeciwnik musi mieć pewność, że jesteśmy na tyle zdeterminowani i będziemy w odpowiednim czasie, że poświęcimy swoje zdrowie i życie. Oby to nigdy nie nastąpiło. Ale ta determinacja, ta świadomość musi być. Okay. Korzenie. Bardzo ważne. Odnosimy się do naszych bohaterów. Wspaniale, że uznano Witolda Pileckiego za bohatera. Za jednego, jak zobaczycie na pomniku, co jest prawdą, z najbardziej odważnych ludzi na świecie. Każdy z nas sam sobie niech zada pytanie, ile byłby w stanie zrobić z tego, co zrobił Pilecki. I wtedy tak naprawdę będzie mógł dokonać właściwej samooceny. Olbrzymią frajdę sprawiono mi w Japonii, kiedy dostałem, uwaga, uwaga, biografię Witolda Pileckiego w języku japońskim. Why not? Marzenia się spełniają. Trzeba je mieć. Sport. Akademia Wojsk Lądowych. XXI wiek to wiek umysłu. Umysł będzie zwyciężał, nie siła. Ale kondycja fizyczna jest dla nas bardzo ważna. Od szeregowego do generała. Jak doskonale wiecie, zdaję również egzaminy publicznie, żeby nie było żadnej wątpliwości. Uważam, że jeśli mam wymagać od innych, a wymagam, to muszę wymagać najpierw od siebie. W zdrowym ciele zdrowy duch. To jest sentencja, która jest prawdziwa i którą wdrażamy i będziemy wdrażać w Akademii Wojsk Lądowych. To po pierwsze. Po drugie, sztuki walki. Bardzo ważne dla nas żołnierzy, żeby sprawdzić siebie, jak działamy w warunkach ekstremalnych. Na ile jesteśmy w stanie przełamać swój własny strach. Tylko głupi się nie boi. Mądry potrafi strachem zarządzać. Tak? Sztuki walki jak najbardziej super metoda do tego, żeby to analizować. Wszelkie inne sporty, na przykład sporty drużynowe, rozwijają leadership. No i
Przyjemność też jest duża. Jeździmy tak naprawdę również po całym świecie. Endorfiny, które wydzielają się podczas różnego rodzaju uprawiania różnego rodzaju sportu, też nie są bez znaczenia. Sport to nie tylko siła, sport to również umysł. Chwalimy się tutaj naszym wspaniałym Kamilem Cichym, który jest mistrzem Wojska Polskiego. Rozwijamy umiejętność gry w szachy w Akademii Wojsk Lądowych, ponieważ gra w szachy rozwija umiejętność przewidywania ruchów przeciwnika. Nasz mistrz przewiduje 10 ruchów do przodu. Średnio wystarczy nam 3-4. To już będzie dużo. To jest cecha, którą musi posiadać współczesny dowódca, żeby liczył się jako lider, żeby można go było uznać jako lidera. Kwantyfikacja. To nie jest idealne rozwiązanie, ale żyjemy w świecie skwantyfikowanym. Jak mówimy o Lewandowskim, to przez chwilę mówimy, że ładnie biega, że fajnie się rusza na boisku i tak dalej, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do 3 bramek albo 2, które strzelił. Kwantyfikacja. Biegacz, który biega na 100 metrów, pokonuje barierę 10 sekund, czyli biegnie poniżej. Kwantyfikacja. Żyjemy w skwantyfikowanym świecie. On ma swoje plusy i minusy jak wszystko. Plusem jest to, że możemy się porównać, możemy się zmotywować. Zbudowaliśmy taki system już parę lat temu. Będziemy go udoskonalać przez cały czas. Chcemy, żeby był jak najbardziej transparentny, a przez to sprawiedliwy. Infrastruktura. Rośniemy w siłę, jest nas coraz więcej. A chcemy funkcjonować w jak najlepszych warunkach. To jest ważne. Ja jestem też zwolennikiem tego, że kiedy wojsko to wojsko, kiedy wysiłek i pot, a nawet krew, to wysiłek i pot, a kiedy odpoczynek, to też w odpowiednich warunkach. Działamy, robimy bardzo dużo w tym względzie. Przez wiele lat nasza armia była, nazwijmy to, reformowana, tak naprawdę redukowana. W tej chwili rozwijamy się bardzo gwałtownie, dynamicznie, może to jest lepsze słowo. Potrzebujemy tych obiektów i te obiekty będą. W ciągu kilku najbliższych lat Akademia zmieni się nie do poznania. Obiecuję wam to. Teraz już kupujemy nowe obiekty. Mars, tam jakieś informacje są na temat, kto tam będzie mieszkał. Z tego, co ostatnio ustalaliśmy, 3. rocznik. Także podchorążowie, jedni chcą mieszkać na terenie kampusu, czyli uczelni, jedni poza. Są różne opinie na ten temat. Uważamy, że jest to jakieś rozwiązanie, być może tymczasowe. Budujemy też miasteczka kontenerowe o wysokim standardzie, ale mieszczone na poligonie. Odzyskujemy stare obiekty, ale mamy też plany i te plany już się toczą. Te inwestycje już są realizowane, jeszcze ich nie widać, ale za chwilę będą, które są nam niezbędne. Nowa stołówka, nowy obiekt do nowych technologii. Chcemy, żeby ten obiekt się też ładnie wyróżniał tutaj w naszym kampusie i żeby kojarzył się z nową technologią. Plus nowy akademik i inne obiekty, o których tutaj nie będę mówił. Będzie tych obiektów naprawdę sporo, będzie żyło nam się coraz lepiej i coraz wygodniej. Już piękniejemy z dnia na dzień, a przynajmniej z miesiąca na miesiąc. Mam nadzieję, że też to odczuwać. Akademia Wojsk Lądowych. Budowa marki Akademii Wojsk Lądowych jest bardzo ważna, ponieważ dobra marka Akademii Wojsk Lądowych to dobra marka
polskich dowódców. Dobra marka polskich dowódców to dobra marka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Dobra marka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej to efektywny system bezpieczeństwa. Głęboko w to wierzę i mam nadzieję, że wy w dużej części również. I pamiętajcie, AWL like BMW. To jest nasz cel. Dziękuję za uwagę.